Dziś w odcinku. Zefel kupuje w Lombardzie obraz. Tu jest fajna rzecz. O, proszę bardzo, wiele za to się cenicie. Za to 600. W dekel wam pizło. Przecież nie są żadne milionery. No tak wycenił nasz ekspert. Patrycja pociesza Martę. Słuchaj, dziękuję, że przyszłaś. Ja wiem, że staracie się ostatnio mnie rozweselić, ale ja naprawdę świetnie sobie daję radę. Maciek nie może zdecydować się na wyjazd do Weroniki. Zdecydowałeś się już na ten wyjazd? Zdecydowałem. Tylko czekam na odpowiedni moment. Jak ty tak będziesz czekał na odpowiedni moment, to ci ktoś dziewczynę sprzed nosa sprzątnie i będzie po kłopocie. Ej no. No dobrze, i co pan zamierza z tym zrobić? Chcę sprzedać, bo żona chce to wyrzucić, a jest to pamiątka. Tak, tylko obawiam się, że nam trudno będzie znaleźć kupca na cudze pamiątki. A wie pan, pamiątki mają to do siebie, że ich się nie kupuje raczej w Lombardzie. No, tylko przywozi z miejsca, które odwiedziliśmy, żeby zachować wspomnienia. Na pewno nie weźmiecie, może ktoś będzie się chciał przebrać albo podarować komuś na prezent. Ja wiem, że dla pana te rzeczy dużo znaczą, ale nam ciężko będzie na tym zarobić. No trudno. 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 Dziękuję. Maciek, ale to bardzo dobrze w tym kapeluszu. A dzięki. Oddaję. Do widzenia. Do Do widzenia. widzenia. A wiesz, Angela, że ja muszę sobie chyba też jakąś pamiątkę z Lombardu zafundować. What? No jak będę w Krakowie z Weroniką, to chcę mieć jakieś wspomnienia. Maciek, jak będziesz w Krakowie z Weroniką, to zapomnisz nie tylko o Lombardzie, ale i o całym świecie. Mówisz? Maciek? O, tak, pomogę. Dzień dobry. Dzień dobry. Klientka miała do sprzedania trochę drobnej biżuterii. To było dziwne, bo wózek miała nowy, prosto ze sklepu. Nawet metka jeszcze wisiała. Za wszystko możemy dać pani 600 zł. Szczerze mówiąc, spodziewałam się więcej. Przykro mi. Przyjmują państwo sprzęt RTV i AGD? No oczywiście. Mam tego trochę. Przeprowadzam się i nie będę tego brała ze sobą do nowego mieszkania. Chętnie obejrzymy. Proszę przywieźć. Ale ja nie mam tego jak dostarczyć. Z małym dzieckiem trudno mi to wszystko ogarnąć, a o pomoc nie mam kogo prosić. Ale nie ma problemu. My często jeździmy do klientów do domu na wycenę. Ja mogę zaraz zadzwonić do szefa. A długo to potrwa, bo trochę mi się spieszy. Nie, już dzwonię po szefa. Sama pani wie, dziecko trzeba przewinąć, nakarmić. Zadzwoniłam po szefa. Bez niego nie bardzo mogłam pomóc tej klientce. On zwykle osobiście nadzorował takie transakcje. Dzień dobry, jestem Katarzyna Smyk. Jestem pielęgniarką środowiskową. Przyszłam do pani na wizytę patronażową. Ale u mnie wszystko w porządku. Mam nadzieję. Co pani robi? Wykonuję swoje obowiązki. Ale tu straszny bałagan. Nie miałam czasu posprzątać. Musi pani coś z tym zrobić. Dziecku to nie służy. Dobrze, posprzątam. A gdzie jest dziecko? Powiedz, kobieto, gdzie jest dziecko? Ja już nie mogłam. Ja już nie miałam siły. Co zrobiłaś dziecku? Zostawiłam Gdzie? w oknie życia. Halo? Dzień dobry, mówi Katarzyna Smyk, jestem pielęgniarką środowiskową. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moja podopieczna twierdzi, że tej nocy zostawiła w oknie życia dziecko. Czy siostra mogłaby to potwierdzić? Przykro mi, ale nie udzielamy takich informacji. Siostro,
Dziewczyna jest w bardzo złym stanie psychicznym. Urodziła dziecko i jego tutaj nie ma. Sama nie wiem. Bardzo proszę nie utrudniać. Dzisiaj w nocy? Tak. Dziwna sprawa. A co siostra ma na myśli? Najpierw był jeden dzwonek, później był drugi. Podbiegłam do okna, ale dziecka nie było. Co to znaczy? Okno było puste. Była tylko torba z wyprawką dla dziecka, a dziecka nie było. Jestem. O, dobrze. No o co chodzi, bo nie bardzo zrozumiałem przez telefon. Kurczę, no gdyby chociaż jedno z nas, Maciek albo ja, miało prawo jazdy, to nie musielibyśmy szefa za każdym razem ściągać. No dobrze, ale o co chodzi, no? Można panią na chwilkę prosić? Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry. Pani właśnie się przeprowadza i nie miała jak przywieźć części rzeczy, które chciałaby u nas zostawić. No, trzeba pojechać. No dobrze, to oczywiście pojedziemy, wycenimy co nas interesuje i no to zapraszam do samochodu. Ale ja myślałam, że sami państwo to załatwicie. No ale jak? To ja mam sam jechać do pani mieszkania i przebierać w pani rzeczach? No tak. No. Poza tym nie musi pan przebierać. Ja już nawet zrobiłam listę rzeczy do zebrania. No wie pani, ale jak pani sobie to wyobraża? No, my takich rzeczy nie robimy. Na pewno nie ma pan fotelika w samochodzie. Oj, proszę pani, ale takie małe dzieci to można przewieźć w przymocowanej gondoli od wózka. Ale ja się źle czuję. I muszę nakarmić dziecko. Miałam nadzieję, że mi pomożecie. No oczywiście, proszę pani, no ale są pewne granice, no. Moje dziecko ma alergię. Te wszystkie kurze i zamieszanie przeprowadzkowe bardzo mu szkodzą. Poród miałam ciężki. Ledwo co tu przyszłam. Nie będę jeździć tam i z powrotem. Jestem samotną matką. Znikąd wsparcia. Nikt mi nie chce pomóc. Ale proszę pani, właśnie my chcemy pani pomóc. Proszę się uspokoić. I jakoś to załatwimy. No, niech się pani uspokoi, no właśnie. No. No i co miałem zrobić? Kobieta w połogu, do tego w trudnym położeniu i chyba nie najlepszym stanie psychicznym. Starałem się ją zrozumieć. Powiedz mi teraz prawdę. Co zrobiłaś z dzieckiem? Przecież mówię, że zostawiłam w oknie. Siostra twierdzi, że w oknie życia tej nocy nikt nie zostawił dziecka. Ale ona kłamie, ja naprawdę zostawiłam tam dziecko. Ale ja nie mam powodów nie wierzyć zakonnicy. Zresztą za chwilę przyjedzie tu policja. Wtedy wszystko wyjaśnimy. O, już właśnie przyjechali. Dzień dobry. Aspirant Korczak, aspirant Dolny, Komenda Miejska. To pani dzwoniła? Tak, proszę. O co chodzi z tym dzieckiem? Nazywam się Katarzyna Smyk. Jestem pielęgniarką środowiskową. Matka twierdzi, że noworodka pozostawiła w oknie życia. Ma takie prawo. Tak, zadzwoniłam do zakonnicy. Zakonnica powiedziała, że akurat tej nocy nikt nie zostawił dziecka w oknie życia. Ale ona kłamała. Spokojnie, co zrobiłeś z dzieckiem? Mówię już po raz setny, że zostawiłam je w oknie życia. To bardzo ciekawe, bo dziecka tam nie ma. To co, rozpłynęło się? No to nie wiem. Ja nie wiem. Boże, gdzie jest moje dziecko? Bo trochę za późno na te żale, co? Mów prawdę, co zrobiłaś z dzieckiem? Proszę się uspokoić. Zabiła się? Marcin, bez takich. Idź ochłoń. Proszę bardzo. No. I tutaj może sobie pani spokojnie nakarmić dziecko i odpocząć. Dziękuję. Coś jeszcze potrzeba? Nie, dziękuję. Podziwiaj się, Jorguś, najlepsza miejscówka w całym mieście. Nikaj nie znajdziesz tyle dobrych ludzi, jak w tym kantorku. Tu na pewno coś do siebie znajdziemy.
Dzień dobry. A co pan Dobry. wycieczki po Lombardzie oprowadza? A, dokładnie. Jorguś mnie wynajął, bo wie, że znam miasto, no i mamy misja. No, raptem parę razy pan tu był, to chyba trochę za mało jak na przewodnika. Ale ja tu teraz przygód przeżył, że ja te miasto znam od podszewki. Wszystkie jego tajemnice znam. Tak, to się zgadza. A co to za misja tym razem? No właśnie, przyjechaliby kupić jakiś gyszynk do córki Jorgusia. O, przepraszam właśnie, bo to jest Jorguś. Jork, czyli Jurek po waszym. No, a to- Bardzo mi miło. Tak, a to jest pani Angelika. No i taka jest sprawa, że córka Jorgusia wkludza się tu do nowego mieszkania. No i my przyjechali troszkę pomóc przy tej przeprowadzce i w ogóle, no i se tak kombinujemy, że nie wypada do nowego mieszkania przychodzić bez jakiegoś gyszynku, nie? Bardzo nam miło. Na pewno coś wybierzemy. No tak, tak się gadamy, po pieruna tam wozić jakieś gyszynki w pociągach, stracemy coś albo szczaskamy, nie? Ja siebie znam. No a tu wiem, że tu jest tyle fajnych rzeczy, nie? Pan Zefel to jeden z naszych najbardziej zakręconych klientów. Miło, że tak nas serdecznie promował. Zapaliłam światło, podeszłam do okna. Od razu coś mi nie pasowało, dziecka nie było. Mówiła siostra o 2 dzwonkach. Tak, a powinien być jeden. Alarm włącza się przy otwarciu okna? Tak. Drugie otwarcie może oznaczać, że ktoś zabrał dziecko. Czekałyśmy, że może matka się rozmyśli, że wróci, bo została torba z wyprawką dla dziecka, ale nie pojawiła się. Mogę zobaczyć tę torbę? Tak, oczywiście, ale proszę mi powiedzieć, co z dzieckiem. Dotarliśmy do matki, ale dziecka przy niej nie ma. Musimy ściągnąć techników, niech zerkną na okno i ewentualnie zabezpieczą ślady. Tę torbę, o której mówi siostra, też powinni obejrzeć. To się spokojnie ogarnie. A i musimy sprowadzić matkę, no wiesz, podczas wizji lokalnej może zacząć gadać. Dobra, idę zadzwonić. No. I co, Jorguś? Tyle fajnych rzeczy, że się aż w głowie kołuje, nie? Ja, no, trudno się zdecydować. Może pani nam doradzi? Chętnie, tylko że ja nie znam pańskiej córki, nie wiem jaki ma styl. Jaki styl? Nowoczesny chyba. Nie, jak nowoczesny, to stąd nic nie będzie pasować. Słoń też nie. No, połóż tego elefanta. Tu jest fajna rzecz. O, proszę bardzo, wiele za to się cenicie. Za to 600. W dekel wąpizło. Przecież nie są żadne milionery. No tak wycenił nasz ekspert. My za to góra doby, Jorguś, 400. No, Ja mogę zejść z ceny, ale góra 5 dych. no. Czy ja wiem? A czy ja wiem, hopie. Jedna córka mąż. Ty musisz coś fajnego do niej przynieść. No ja, no niby masz recht. No, ona mieszkanie się sama kupiła. A co, ty się nie możesz szarpnąć na takie coś? Dobra, rozsierzyję. A i bardzo dobrze, za to cię hopie lubię. Niech pani ten landschaft pakuje i jadymy z tym koksym. Dobra, robi się. No i poszli zadowoleni. Starałam się im coś doradzić, żeby potem nie wrócili z pretensjami. Liczyłam się z tym, bo ten cały Jorguś nie bardzo orientował się w guście córki. Szef powinien za chwilę wrócić. Byłoby dobrze, bo mam tylko jedną pieluchę. Nie wiedziałam, że tyle mi tutaj zejdzie. To może ja zadzwonię do szefa. Niech kupi po drodze paczkę pieluch. Proszę nie robić sobie kłopotu. I tak nadużywam waszej uprzejmości. To żaden kłopot. A jak maleństwo ma na imię? Dominik. Mogłabym prosić o podgrzanie wody do mleka? Jasne. Nie karmię piersią. Nie mam pokarmu. Wie pani, późna ciąża, stres, długo wyczekiwane dziecko. A do tego mój facet wyciął mi numer i dał nogę. Jak dał nogę? Nie chciał tego dziecka, ale ja się uparłam i nie żałuję. Dziecko jest dla mnie ważniejsze niż facet. Ale została pani sama. Nieważne. Jadę do matki.
Co prawda nasze relacje nie są najlepsze, dlatego nie chcę tam jechać z pustymi rękami. Cieszyłam się, że mogliśmy pomóc tej kobiecie w jej kłopotach. Poza tym była jakaś taka smutna i spięta. Ludzie w trudnej sytuacji często wstydzą się prosić o pomoc. W zasadzie możemy kończyć. Maciek, to jest wszystko? Prawie, szefie. Dzień dobry. Dzień dobry. A panowie, za przeproszeniem, co tutaj robią? No, ta pani lokatorka się wyprowadza, a my jej pomagamy z rzeczami. Ale ja nic o tym nie wiem. No bo to nie pani się przeprowadza, tylko ona. A dokąd się przeprowadza? Tego my nie wiemy, proszę pani. No jak to, przeprowadzacie i nie wiecie dokąd? No, widzi pani, tak się składa, że my nie jesteśmy z firmy przeprowadzkowej, tylko jesteśmy z Lombardu. W każdym bloku jest taka sąsiadka, która wie coś o wszystkich i wszystko o niektórych. Mów, jak to było ze szczegółami. Otworzyłam okno. Włożyłam dziecko i torbę. Potem zamknęłam okno i uciekłam. I co było dalej? Nie pamiętam. Ja nawet nie wiem, jak ja trafiłam do swojego mieszkania. I nic nie widziałaś tu w okolicy? No nie, ja miałam ciemność przed oczami. Ja się nawet sama sobie dziwię, że nie padłam pod tym oknem. Dlaczego? No dlatego, że byłam zdenerwowana. Dobra, trzeba sprawdzić monitoring. Ale akt życia nie jest monitorowany, jego warunkiem jest anonimowość. Ale mi chodzi o okoliczne domy. Jak widać, czasami przydałby się wgląd w to, co się dzieje w tym oknie. No, pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem. Owszem, zdarza się, że ktoś otworzy okno dla zabawy, ale wtedy wiemy, że to są zwykłe wygłupy. Na szczęście nie zdarza się to często. No, dowcipnij się. No, szkoda, że nie rozumieją znaczenia takiego okna. Ma pan rację, to nie chodzi tylko o zwykłe wygłupy. Chodzi też o to, że coraz częściej słyszę, że okno jest szkodliwym wynalazkiem. A przecież my musimy ratować te dzieci, ich życie. Ja bym nie zraniła żadnego dziecka. No ale to powiedz, co się stało? To siostra mi też nie wierzy? Ja tylko apeluję do twojego sumienia. Twoje dziecko będzie u nas bezpieczne. Ale dlaczego mi nikt nie wierzy? Ja naprawdę przysięgam na wszystko, że ja tutaj zostawiłam to dziecko. Dobra, dosyć tych przysiąg. Jesteś zatrzymana. Hej, hej! No brawo, dzwoń po karetkę! Siadaj, 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 siadaj. Halo? Hej, hej, hej. Słyszysz mnie? Angelika, te kolumny to 200, nie? To razem będzie 2,5. 2,5. 2500, tak. O, słyszała pani, 2,5 tysiąca. No i co pani na to? Na pierwsze potrzeby wystarczy, a z czasem odbiorę zastaw. No pewnie. Wie pani, nie bardzo chciałem ryzykować wyższą wycenę, bo te rzeczy są nie pierwszej młodości, no a jakościowo też nie za wysoka półka. Ale ja nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Bardzo mi pomogliście. No i co pani teraz zamierza? Liczę mimo wszystko na pomoc dziadków. To znaczy mojej matki i jej konkubenta. Prosto stąd jadę właśnie do nich. Liczę, że uda mi się wynająć mieszkanie i będę miała za co się utrzymać, zanim Dominik nie podrośnie. Na pewno wszystko się ułoży. Proszę bardzo, tu są pani pieniądze. I jeszcze tylko proszę o podpisy. Tu i tu. Będę musiała jeszcze kupić parę rzeczy. Podgrzewacz do butelek, ubranka i parę innych rzeczy. A może panią gdzieś podwieźć? Nie, dziękuję. Trochę wypoczęłam. Damy sobie radę. Jeszcze jedna zadowolona klientka. Miałem nadzieję, że jej się wszystko ułoży i będzie mogła się cieszyć długo z wyczekiwanego macierzyństwa. No, nie no, jesteśmy na miejscu, no. Jak coś ustalimy, to dam znać. Dobra, nara. Siema panowie, co tam? No, rozpytaliśmy okolicznych mieszkańców, byliśmy w kilku firmach, nikt nic nie widział. Tak, to był środek nocy, wiesz, także to trudno się dziwić. Dobra, dzięki chłopaki. Trzymajcie. Szczęść Boże. A, szczęść Boże. Czy wiecie, co już z dzieckiem? No, szukamy, ale na razie bez rezultatów. Modlimy się o szczęśliwe zakończenie. Bingo. Co masz? Sytuację uchwyciła jedna z kamer monitoringu firmy, która ma siedzibę na sąsiedniej ulicy. To na pewno nie matka dziecka. W dodatku szła od okna życia, a nie w jego kierunku. Nienaturalny obrazek w środku nocy, prawda? No to nie może być przypadek.
Dzięki monitoringowi znamy dokładną godzinę zdarzenia. Moim zdaniem zgadza się to z zeznaniami siostry. Jak tylko usłyszałam sygnał, od razu podbiegłam do okna. No, a która to mogła być godzina? Odruchowo spojrzałam na zegarek za 15:03. Mhm. No ile czasu siostrze zajęło dotarcie do okna? No, myślę, że tak nie dłużej jak 3 minuty od pierwszego dzwonka. Dobra, a ile czasu upłynęło do drugiego dzwonka? Jak byłam na korytarzu? Minuta do 1,5 od pierwszego dzwonka. No to czas się zgadza. Więc Więc ktoś wykradł dziecko z okna. trzeba włączyć child alert. Dobra, zadzwoń do dyżurnego. Dzień dobry. No wiedziałam, że tak będzie. Całujemy rączki. Nie, właśnie, że nic pani nie wiedziała. Co? Prezent nietrafiony. Nie, no, trafiony jak pierun i no jakby my go w ogóle wręczyli, to by był może trafiony, no. Czyli że co, że w ogóle nie daliście tego prezentu? Tak po prawdzie to nie było kiedy. Nie nadążam. No, jakby ino wleźli, to Jorguś tak dupnął drzwiami, że normalnie tynk leciał z gipsdeki i ze ścian. To nie moja wina. Cóż się zrobił? No, pucną poleciał na łeb za kragle, kurczę, tragedia, no. A, i z tego nieszczęścia musieliście się panowie napić. A, nie z nieszczęścia, ino, że z parapetu. My przy okazji taką parapetowa zrobili, nie Jorguś, ale balanga była jak pierun. No i no jakby rano obejrzeli ten Saigon, to my się kapli, że my musimy te mieszkanie troszkę wyrychtować, żeby to było do użytku się to w ogóle nadawało, nie? No dobra, i co w związku z tym? No i w związku z tym potrzebujemy trochę narzędzi i materiałów kupić. I to będzie nasz najlepszy prezent, Jorguś. Ale co, córka nie zorientowała się, że nic pan dla niej nie ma? Takie zamieszanie było, że o nic nie pytam. No dobra, to dowejdźcie kasa, bo robota pili. Nie wiedziałam, czy się śmiać, czy złościć na tych Ślązaków. Gdyby nie to, że byli tak pozytywnie zakręceni, to już dawno bym ich pogoniła. Marta, a co ty już jesteś? Mieliśmy tylko jeden wykład, resztę nam odwołali. No, a nie chciałaś gdzieś pójść, porozmawiać ze znajomymi, rozerwać się? Nie zaczynaj znowu. Wiesz, że nie mam ochoty na życie studenckie. Oj, Marta, martwimy się o ciebie, że się tak izolujesz od świata. No i dlatego mam żyć według waszych wyobrażeń? Ale przecież nie o to nam chodzi. Marta, właśnie wybieramy się z mamą, żeby się rozejrzeć za jakimś nowym samochodem. A może pojedziesz z nami, co? No, coś doradzisz. Przecież ja się nie znam na samochodach. Poza tym ty i tak kupisz to, co będziesz chciał. No ale ja też się nie znam, a jadę. Nic dla mnie beze mnie, co? Tak. No, ja też będę jeździła tym samochodem i musi mi się podobać. No to co, kochanie, dasz się namówić? Jedź z nami. No. Zostanę. Mogłem się jedynie domyślać, skąd to przygnębienie u Marty. Ale na jej związek z Lolkiem przestałem już liczyć. Chyba jednak nie da się trzeci raz wejść do tej samej rzeki. Dobra, panowie, ja wezmę od was ten obraz, ale nie możecie liczyć na takie same pieniądze jak przy zakupie. Ale księżniczko, no zlituj się, kobieto. Przeca to my nawet tego nie zdążyli odpakować. Niech się nazywa, że on nawet tego pomieszkania nie opuścił. Ale opuścił i transakcja przeszła przez kasę, więc możemy dać panom 200 zł mniej. Co nie, ludzie, no zlitujcie się, my jeszcze potrzebujemy kupić narzędzia, materiały. No niestety, musi wam wystarczyć to, co proponujemy. No to dobra, zróbmy tak, że my w ramach tego skupimy jakieś narzędzia, co? Wiertarka jest potrzebna, bo my przeca nie mamy ze sobą żadnych narzędzi do tego rychtunku. No właśnie, bo my tu przyjechali na balety, a nie do roboty. Tak, a po robocie znów oddacie. A nie, słowo honoru. Mało tego, żeby nie oddamy tego, ino, że jeszcze przyjdziemy i kupimy jakiś fajny gieszyn. No, ino, że już nie taki drogi jak ten. Dobra, panowie, ale 5 dych muszę wam potrącić. O, mniej nie da rady, no bo szef nas prześwięci. Dokładnie. No dobra, ale będziemy potrzebować jeszcze tak. Dobra, to ja pokażę, jakie mamy elektronarzędzia. No, co tam jeszcze potrzebuje? Rajbeta, szpachtla, pianka montażowa. Kable pod instalację, Kable. bo wszystko się posypało. O, tabor maszyna będzie dobro. Od takich przygód, jakie mieli ci dwaj, nie jeden by osiwiał. Ale panowie Ślązacy nic sobie z tego nie robili. Na bieżąco rozwiązywali nowe problemy.
Po obejrzeniu nagrania z monitoringu matka porwanego dziecka rozpoznała kobietę, która zabrała jej syna z okna życia. Miałaś więcej szczęścia niż rozumu. Ale to nie z mojej winy. Czyżby? No tak, no. Było tak, jak powiedziałam, tylko skąd mogłam wiedzieć, że ta świruska będzie mnie śledzić? Chciała przejąć twoje dziecko. No tak, tylko po co? Jak ją znajdziemy, to się dowiemy. A ja jej tak ufałam. Opiekowała się mną w szpitalu. Poczułam bardzo ogromne wsparcie od niej i zaczęłam zwierzać się ze wszystkich swoich problemów. Salowej? No tak, no Alicja była najsympatyczniejsza ze swoich, z całego personelu. Wiedziała o tym, że nie chce tego dziecka, że to jest dla mnie dramat. I sama doradziła mi, żebym zostawiła w oknie życia. Jak nie chciałaś tego dziecka, mogłaś po prostu zostawić je w szpitalu. No tak, ale ja chciałam być anonimowa. Poza tym ja byłam zrozpaczona i zdesperowana. Ja nawet nie wiem, kim jest ojciec tego dziecka. Byłam na imprezie, było dużo ludzi, był alkohol. Pewnie mi coś tam dosypali. On miał chyba na imię Tomek i tyle go widziałam. Ja naprawdę nie chciałam tego dziecka, a ona o tym doskonale wiedziała. Musiała od dawna to planować, szukała tylko odpowiedniej osoby. No tak, tylko ja myślałam, że jeżeli zostawię to dziecko w oknie życia, to ono będzie bezpieczne, a ja teraz nie wiem, co się z nim dzieje. Spokojnie. Znajdziemy i ją, i dziecko. Teraz żałuję, że je tam zostawiłam. A ty w domu, a nie na uczelni? Szybciej wróciłam. A rodziców nie ma, bo przyszliśmy z Sepciem ich odwiedzić. Nie, pojechali oglądać jakiś samochód. Zmieniają auto, super. No. Słuchaj, dziękuję, że przyszłaś. Ja wiem, że staracie się ostatnio mnie rozweselić, ale ja naprawdę świetnie sobie daję radę. No, rozweselenia to chyba potrzebuje nasz Sepcio. Czy mamy sobie iść? Nie, no coś ty, siadaj. Dzięki zeznaniom matki dziecka policjanci ustalili tożsamość porywaczki. Natychmiast udali się pod adres jej zamieszkania. Będzie potrzebne pozwolenie na wejście. No trzeba. Musimy się dostać do mieszkania. Dzień dobry. Szukamy lokatorki tego mieszkania. A państwo za przeproszeniem to kto? Jesteśmy z policji. Wyprowadziła się. Na pewno, a skąd pani wie? Wczoraj była taka firma przeprowadzkowa, wynosili rzeczy. A nie, zaraz, oni byli z Lombardu. No, wie pani może z którego Lombardu? Nie wiem, był taki elegancki pan w sile wieku i taki młody, rozczochrany, jakiś pomagier. No, nie wiem, przedstawiał się, może miał nazwisko Barski? Nie wiem, nie pytałam o nazwiska. Pokaże pani jedno zdjęcie i mi pani powiedziała, czy to ten pan tutaj był. Tak. A co, przeskrobali coś, jednak złodzieje? A nie, wszystko w porządku. Ale oni dużo rzeczy wynosili, ja to widziałam. A ta pani sąsiadka nie miała może dziecka? Jakie dziecko? Pani, ona samotna była. Dziękujemy. No, dziękujemy. Do widzenia. No, tylko grzecznie się baw. No, nie spodziewałam się ciebie zastać w domu, ale na starszych latach to już chyba nie ma tyle zajęć, co? No tak, jest mniej. Słuchaj, a może pomogłabyś mi znaleźć szkołę dla mojej siostry? Uczelnia? Nie, liceum. No bo ona ma tylko zawodówkę. Pewnie, że tak. No bo wiesz, chciałabym, żeby zrobiła maturę. Żeby potem nie żałowała straconych lat. A ty żałujesz? Nie. No co?
Jestem szczęśliwa. I cieszę się tym, co teraz mam. Ale może powinnam była trochę inaczej pokierować swoim życiem. Nie wiem, co ci na to odpowiedzieć. Mi samej ostatnio nie najlepiej to wychodzi. Każdy gdzieś tam popełnia błędy, nie? Ale niektórych nie da się naprawić. O, nie, Sepciu, nie, tak? O Jezu, przepraszam. Właśnie o tym mówię. Cześć. Cześć. O, cześć. Jak Benia? Dobrze, dzięki. Zerknijcie na jedno zdjęcie, czy znacie tą babkę. Pokaż. Pewnie, że tak. To jest ta kobieta od dziecka. No, była tutaj wczoraj. A coś się stało? To dziecko zostało przez nią porwane. Kurde. Dziwnie się zachowywała. Faktycznie, ale nie wyglądała na porywaczkę. Nie. No, a co, nie wiecie? Niewiele. Zastawiła tutaj trochę drobnej biżuterii. Przyjechała wózkiem, który wyglądał jak nowy. W zasadzie miał nawet metkę, tak jakby przyjechała prosto ze sklepu. Z drugiej strony nic dziwnego, skoro dopiero co urodziła. Tylko że nie urodziła. Tak. Potem ściągnęliśmy szefa, bo chciała jeszcze sprzedać jakieś rzeczy ze swojego domu. Tak, i pojechaliśmy tam sami, bo zapierała się nogami i rękami, żeby tam nie jechać. No, wiesz, jakby się tam pojawiła z dzieckiem, no to od razu byłaby spalona. Sąsiedzi wiedzieli, że nie była w ciąży, więc musiała zniknąć z tamtego miejsca. Tak, i przeczekała tutaj. Spędziła tutaj dużo czasu, zajmowała się tym dzieckiem i ja nie zauważyłam niczego niepokojącego. Nie wyglądało na to, że ma jakieś złe zamiary. Pytanie, gdzie jest teraz? No, my mamy tylko adres mieszkania, z którego braliśmy przedmioty pod zastaw. Tam jej nie ma. Mówiła, że wyprowadza się do matki. Liczy na jej wsparcie. No już właśnie ustalamy, gdzie mieszka jej rodzina. Albo spróbujmy ją ściągnąć tutaj. Wpadłam na pomysł, jak pomóc policjantom w złapaniu tej kobiety. Gwarancji powodzenia nie było, ale spróbować też nic nie szkodziło. Dzień dobry. Ja dzwonię z Lombardu na Cichej. Rozmawiałyśmy wczoraj o akcesoriach dla niemowląt i mam tutaj podgrzewacz do butelek za darmo. Gdyby pani chciała, to może go pani tutaj odebrać. Albo my możemy gdzieś podrzucić, gdyby pani było wygodniej. A, przyjdzie pani. No to dobrze, to czekamy. Do widzenia. Przyjdzie. Kiedy? Nie wiem. Trzeba było zapytać. Nie wiem. Właśnie dostałem SMS-a z adresem matki poszukiwanej, to jadę tam. Okej. Na razie. Ja zostanę tutaj na wypadek, gdyby się zjawiła. No miałaby szczęście, bo jak ja bym tu był, to Uspokój się, bo ściągniesz na siebie kłopoty. w dupie mam kłopoty. Trzeba znaleźć to dziecko. Żywe. Na razie. Na razie. Nigdy bym się nie spodziewała, że Beton tak emocjonalnie podejdzie do sprawy tego porwania. Myślę, że cały czas przeżywał stratę własnego dziecka. Dobry wieczór. O, cześć! Cześć, Sepciu, kto to przyszedł do babci? Moja żabka. No i co to? No, jak wybór auta. A, daj spokój, szkoda mówić. Kazimierz oprócz oglądania chce jeszcze wszystko wiedzieć, wiesz. On mógł cały dzień mówić na te tematy, więc się urwałam, bo ileż można. No ale mów, co zdziałałaś. No, Marta domyśliła się, że ta moja wizyta to nie był przypadek. No i coś mówiła? Rozkręciła się, bo Sepciu nam trochę rozrabiał. Ale widać, że jest zamknięta w sobie. No ale co? Mówiła, że ją coś gryzie? Nie musiała. Widziałam zdjęcie Lolka, które wypadło jej z książki. Co ty mówisz? Boże, czyli ona nadal go kocha. No i Marta czuje, że wszyscy koło niej skaczą. I trochę ją to denerwuje. Chyba trzeba by było zostawić ją w spokoju. No ale wiesz, to już tyle czasu trwa.
że chcielibyśmy z Kazimierzem jej jakoś pomóc. No wiem. Rozumiesz? No ale chyba nie da się na siłę. Proszę bardzo, to dla pana. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Zaskoczył mnie pani telefon. Miło, że pani o mnie pomyślała. Trzeba sobie pomagać. A jak u mamy? Łatwo nie jest, ale jakoś to będzie. Policja, proszę się nie ruszać. Czego ode mnie chcecie? Zostaw moje dziecko! Nie, pani dziecko, wszystko wiemy. Proszę się nie ruszać, nie będę musiała użyć siły. Udało się zatrzymać tę kobietę, ale widziałam przerażenie w jej oczach. Jakoś tak czułam, że ona nie miała złych zamiarów. Ucałuj Jadka. No pewnie. Halo, no Kaziu, gdzie ty jesteś? No jeszcze nadal w tym salonie samochodowym? Kochanie, ja już zrobiłam wszystkie zakupy. No, pośpiesz się. Tak, czekam przy samochodzie. No, pa. Beata? Leszczu! Co za spotkanie! Co za spotkanie! Cześć! Boże! Boże! Jak zwykle piękna, nic się nie zmieniło. No wiesz, ty jak zwykle szarmancki. No i też dobrze wyglądasz. Dziękuję bardzo. To ile to lat? Oj, daj spokój, nie warto liczyć. Wciąż jesteśmy młodzi. No, tylko dzieci się starzeją, co? Tak. Wiesz co, Beatku, bardzo cię przepraszam. Ja się spieszę na bardzo ważne spotkanie. Zostawię ci tu moją wizytówkę. Puść mi strzałkę, ja do ciebie oddzwonię. Spotkamy się, porozmawiamy. Powspominamy dawne czasy. Dobra. A jest co wspominać. Cześć. Cześć. Szybko przyjechałeś. Wiesz, po twoim telefonie kogut na dach i rura. Karetka też jest w drodze. Ale po co karetka? Przecież dziecko dobrze wygląda. Takie procedury. Dlaczego to zrobiłaś? Po co mam mówić? I tak nie zrozumiecie. No, spróbujemy, no. No mów! Spokojnie, Beton. Proszę nam to wszystko wytłumaczyć. Zawsze marzyłam o dziecku. I całe życie się o nie starałam. Co właśnie miało być to moje dziecko. Matka biologiczna się go wyparła. Tylko dlaczego nielegalną drogą? Singlom trudno adoptować. Praktycznie to niemożliwe. No ale była pani mężatką. Mąż mnie zostawił. Między innymi z tego powodu. Co? Mąż panią zostawił, bo nie mogła pani zajść w ciążę? Po wielu latach starań o dziecko miałam kłopoty zdrowotne. Dużo to panią kosztowało. Nie tylko mnie. On tego nie wytrzymał. A gdy zostałam sama, moje szanse na dziecko zmalały praktycznie do zera. Wszystko popsuliście. W pewnym momencie zrobiło mi się żal tej kobiety. Jej pragnienie bycia matką było tak silne, że posunęła się do przestępstwa, żeby je zaspokoić. Smutna historia. Wiesz co, muszę kończyć, zadzwonię wieczorem. A jak myślisz? Pewnie, że tak. No, papa. Co, Weronika na linii? A kto by inny? No wiesz, znając ciebie, nie wiadomo. Bez przesady. Maciek, zdecydowałeś się już na ten wyjazd? Zdecydowałem. Tylko czekam na odpowiedni moment. Jak ty tak będziesz czekał na odpowiedni moment, to ci ktoś dziewczynę sprzed nosa sprzątnie i będzie po kłopocie. Ej, no. Cześć. Cześć. Dobry. Dzień dobry, witam. Cześć, a co ty, sam? Cześć. No, Litka pojechała do pogotowia opiekuńczego zobaczyć, co z tym dzieckiem. No i właśnie, i co z nim? No, biologiczna matka nie została pozbawiona praw rodzicielskich, no i teraz o dalszych losach dziecka będzie decydował sąd. No a co z tą porywaczką? No, trafiła na obserwację psychiatryczną. No tylko tego dziecka szkoda, nie? Jej też mi jest szkoda. No, kobieta jest w poważnym kryzysie. Skorzystała z okazji, żeby wykraść dziecko, no ale tego nie przemyślała. No, a potem starała się dopasować swoje działania do zaistniałej sytuacji.
Same problemy, co? Prowadzę ten biznes już tyle lat, a ciągle coś mnie zaskakuje. Parę siwych włosów przybyło przez ten czas, ale nie zamieniłbym tego interesu na żaden inny. No jeszcze mam problem, co zrobić z zastawem od tej kobiety. No, ja nie widzę problemu, no transakcja była legalna. No tak, ale nie chcę robić interesów na czyjejś krzywdzie. No to już musicie dogadać z zainteresowaną. Co prawda dostęp do niej będzie ograniczony, bo została skierowana na obserwację psychiatryczną, ale prędzej czy później to się skończy. Aha. Dla Lombardu to był kolejny kłopot. Ja lubię przejrzyste transakcje, a za tym zastawem krył się ludzki dramat. Wstrzymaliśmy się ze sprzedażą rzeczy do czasu, aż kobieta wyszła ze szpitala. Dzień dobry. Wiertarek nie przyjmujemy. Wiertarka się jeszcze przyda. No dobra. Wszystko naprawione. Córka Jorgusia zadowolono. Musimy jakiś prezent jej kupić. No i no, nie taki drogi jak ostatnio. Coś takiego do 200. 200? No góra 200. A i tak Jorguś będzie musiał do końca miesiąca ciągnąć o suchym pysku. To by my wzięli. O. O, ale ten plakat to kosztuje prawie 400 zł. To byłby za duży rabat. No ale będziecie mieli dobry uczynek. Tam na wierchu będzie to policzone na plus. No i wiertarki nie oddawamy. Maciek. Angie. No i co mogliśmy zrobić? Sprzedaliśmy im ten plakat prawie po kosztach. Córce podobno też się spodobał, bo pan Zefel potem zadzwonił i zapowiedział, że następnym razem się odwdzięczy. Kilkanaście dni później do matki porwanego dziecka przyszła aspirant Lidia Korczak z pracownicą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To jej kolejna wizyta, ponieważ kobieta stara się, by dziecko wróciło do niej. Trochę się tu u pani pozmieniało. Staram się. A nie można było tak od razu? Potrzebowałam solidnego kopa. To, co się wydarzyło, dało mi bardzo dużą lekcję. I co zamierzasz? Chcę zmienić wszystko i chcę odzyskać swojego synka. To nie takie proste, ale nie niemożliwe. Może się pani starać o opiekę, ale pod nadzorem odpowiednich instytucji. Jak wykażesz przed sądem, że naprawdę się zmieniłaś i udowodnisz, że jesteś odpowiedzialna, możesz odzyskać dziecko. Będę bardzo dobrą matką. Zauważyłam, że nie mogę żyć bez Krzysia, bo tak mu dam na imię. W następnym odcinku klientka Lombardu leczy nowotwór niekonwencjonalną metodą. Te zioła czynią cuda. Ty jesteś w trakcie leczenia, bierzesz chemię. Która mnie zabija. A ja chcę żyć, wiesz? Hofer przeczuwa, że będzie wielkim artystą. Zobaczycie, jeszcze kiedyś cały świat usłyszy o Hoferze, a wtedy będziecie dumni, że sprzedaliście mi wiertarkę. To na pewno. Związek Karola przeżywa kryzys. Kwiatki ci kupiłem. Z jakiej okazji? Może cię kocham? A może chcesz mnie za coś przeprosić? Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.